Tbilisi jest uznawana za najtańszą stolicę Europy, a jednocześnie jedną z najbardziej atrakcyjnych turystycznie. Tak przynajmniej twierdzą liczne blogi podróżnicze i internetowi vlogerzy. Czy faktycznie możesz się tutaj zabawić niczym arabski szejk w Warszawie? Sprawdzimy to w dalszej części tego filmu. Tbilisi to unikalne miasto leżące na styku Europy i Azji, gdzie od wieków mieszały się kultury europejskie, tureckie, rosyjskie i perskie, które zostawiły swoje ślady w architekturze, czyniąc to miasto unikalnym miksem różnych światów. Dziś stolicę Gruzji zamieszkuje prawie 1 400 000 ludzi, co stanowi 1/3 populacji całego kraju. Miasto zostało założone w V wieku przez króla Gargasali, który według legendy podczas polowania zobaczył bażanta, który wpadł do gorącego źródła. Tak zachwycił się tym miejscem, że postanowił założyć tu miasto. Łaźnie siarkowe nadal są charakterystycznym elementem krajobrazu, a niektóre z nich działają nieprzerwanie od kilku stuleci. Nad miastem góruje majestatyczny pomnik Matki Gruzji, która w jednej ręce trzyma kielich wina dla przyjaciół, a w drugiej miecz dla wrogów. A samo wino jest narodowym produktem tego kraju. I jego produkcja na tych terenach sięga aż 8000 lat. Jak przystało na kraj winem płynący, nocą miasto zmienia swoje oblicze. Tbilisi słynie z bogatego życia nocnego, które przyciąga podróżników z całego świata. Znajdziemy tutaj mnóstwo całodobowych knajp, kasyn czy technoklubów. Miasto jest jednak pełne kontrastów. Rozpadające się kamienice, brutalistyczne bloki z czasów Związku Radzieckiego, uliczki wyglądające jak żywcem wyjęte z Bliskiego Wschodu, czy nowoczesne szklane budynki. Wszystko to powoduje, że wielu podróżników twierdzi, iż jest to jedno z najbardziej unikalnych i ciekawych miast Europy. A ja podpisuję się pod tym stwierdzeniem obiema rękami. Lot z Polski trwa tutaj tylko 4 godziny. Możemy tutaj dolecieć za mniej niż 500 zł, a na miejscu ponoć jest najtaniej w całej Europie. Co ciekawe, Polacy mają bezwizowy wjazd do Gruzji i możemy tutaj przebywać dowolną ilość dni, czyli nawet przez cały rok. I wystarczy do tego wyłącznie dowód osobisty. Nawet jeżeli nie masz paszportu, możesz w każdej chwili wsiadać w samolot, lecieć do Gruzji i rozkoszować się na miejscu pysznym winem oraz czaczą, czyli lokalnym bimbrem z winogron. Ile kosztuje tutaj nocleg, jedzenie oraz co można zobaczyć w samym mieście. Zapraszam na City Break po Tbilisi. Walutą Gruzji jest lari. Pieniądze bez problemu wymienimy sobie na lotnisku czy w jednym z licznych kantorów w samym mieście. Na każdym kroku możemy je również wypłacić z bankomatów. Lokalną kartę SIM kupimy zarówno na lotnisku, jak i w wielu punktach miasta. Jednak do jej aktywacji potrzebny jest paszport. Polski dowód osobisty nie wystarczy. Z lotniska do centrum miasta dojedziemy autobusem za 2 zł lub taksówką z aplikacji Bolt za około 30 zł. My za bazę do zwiedzania miasta wybraliśmy okolice Liberty Square, z którego to można dotrzeć na nogach bardzo szybko do najważniejszych atrakcji. Ewentualnie skorzystać z bardzo dobrej i taniej komunikacji publicznej w postaci metra i autobusu. Wynająłem mieszkanie, aby pokazać Wam, jak wygląda klimat takich gruzińskich starych kamienic. One pochodzą tutaj z XIX wieku. W większości zbudowane są zarówno i z kamienia, z cegły, jak i z drewna.
Myślę, że Paulina nie wystraszy się i nie zdzieli mnie zaraz patelnią w głowę, jak zobaczy to, co czeka na nas pewnie gdzieś tutaj w tych apartamentach, bo już samo wejście do tego obiektu robi potężne wrażenie. Ale co ciekawe, pomimo że doba hotelowa zwykle zaczyna się koło południa, a my przylecieliśmy wcześnie rano, tak właścicielka zgodziła się wpuścić nas do mieszkania już przed godziną 8 i to bez dodatkowej opłaty. Tego typu miejsca mają przewagę nad tradycyjnymi hotelami, że nie ma sztywnych godzin zameldowania, wymeldowania, a dodatkowo mamy tutaj mnóstwo kotów, które pewnie dzisiaj będą z nami spały w pokoju. Wchodząc na podwórka pomiędzy kamienicami, wydaje się, jakbyśmy przeszli jakieś drzwi od szafy do krainy zwanej Narnią. To jest totalnie inny świat. O ile od frontu to wszystko jest jeszcze jakoś tam w miarę ogarnięte, ale jak już wejdziemy na tego typu podwórka, tak cofamy się o co najmniej 100 lat. Tutaj też rzucają mi się cały czas w oczy takie schody kręcone. Niektóre są z drewna, niektóre są z metalu. Aż dziwne, że to się też nie pozawalało, ale to wszystko jest ciągle używane. Tu wszędzie mieszkają ludzie. Zobaczcie, suszą się kołdry, suszą się jakieś ubrania na sznurkach. Klatka schodowa w naszej kamienicy przedstawia się naprawdę imponująco, no ale przynajmniej są automatyczne czujniki światła. Stąd jak ktoś by wracał pijany po nocy, to ma szansę trafić do swojego pokoju bez jakiejś awarii. To wygląda jak w jakimś skansenie. Wszędzie grube pajęczyny. Takie wielkie wrota jak u kiepskich w serialu. No i takie korytarzyki pewnie ze wspólną łazienką. Wydaje się, jakby miał zaraz tędy przemknąć paździoch w poszukiwaniu papieru toaletowego. Niesamowity klimat. No i tutaj normalnie mieszkają ludzie. Zobaczcie, mają swoje kwiaty, mają swoje wyjścia tutaj na balkony, tarasy. Takie przepiękne schody kręcone. To wszystko jest ciągle w użyciu. Jest nawet lustro, zobaczcie, można się przejrzeć. To wszystko jest bardzo pochyłe, ale nie myślcie sobie, że to jest jakaś bieda, bo tutaj schody są zrobione z marmuru. Jakby wziąć poziomicę, tak odchył byłby pewnie jakieś 10 cm na każdym schodku, od lewej do prawej. Ja tutaj w ogóle się czuję idąc zupełnie na trzeźwo, gdy jakbym był pijany, bo te schody i podłogi są bardzo pochyłe. Ale im wyżej, tym mamy więcej światła. Tak wygląda korytarzyk za głównymi wrotami do apartamentu. Tutaj jest umywalka. Tu chyba będzie można odbywać swoją toaletę. To jakiś pewnie składzik budowlany. Jest w ogóle woda, czy nie ma? Nie ma wody. No nic, ale pewnie mamy łazienkę gdzieś w pokoju. A tutaj, spójrzcie, jest nasz apartament. To w ogóle wygląda jak jakaś chatka Baby Jagi. Tu są schody, którymi można zejść. Jeszcze niżej. No niesamowite. No ja szczerze mówiąc aż boję się tu wchodzić, że to się zawali, no ale no nie ma wyjścia. Gdzieś spać trzeba. Paulina ma pewne obawy przed wejściem do pokoju, no ale trzeba będzie się przyzwyczaić najwyżej. Szklanka czaczy na odwagę i jazda. Te schody są przerdzewiałe, no aż dziwne, że to się nie zawaliło. Nikt tego nie konserwuje, a to wszystko jakoś się trzyma. Kiedy przeszliśmy przez wrota, zrobiło się jakby nawet luksusowo. Piękna kanapa, kominek, mamy nawet telefon bez kabla, a tu jest nasz apartament. Są jeszcze schody chyba na jakiś stryszek albo do kolejnego pokoju. Zobaczymy, co na nas czeka w środku. Szczerze mówiąc, jest to najdziwniejsze miejsce chyba w jakim spałem. No może nie licząc Indii, bo tam też były różne cuda i dziwy, ale w Europie zdecydowanie, więc jeżeli szukacie czegoś naprawdę oryginalnego albo chcecie komuś zrobić niezłą niespodziankę, przyjedźcie tutaj, na Stare Miasto do Tbilisi, bo te miejsca są żywcem wyjęte z poprzedniej epoki, no coś czego u nas już nie ma. Mamy mikrofale, mamy lodówkę, oczywiście szklaneczki, kieliszki, tutaj to musi być na wyposażeniu wszędzie, no i stół biesiadny. Porządny stół biesiadny. Mogą tutaj 4, a nawet 5 osób spożywać czacze albo lokalne wino. A wino kupimy sobie wszędzie. Tutaj na ulicy sprzedają wino w butelkach, są sklepy, jest bardzo tanio. Dość ciekawa jest też łazienka na takim nieco podwyższeniu. Tutaj mamy brodzik, skośny dach i sedes pod kośnym dachem, stąd ja tutaj na stojąco chyba, jak to się mówi, moczu nie oddam. Bardzo swojski klimat. Już wchodząc w ogóle tutaj na klatkę schodową, czuć wszędzie zapach kociego oprysku. I może nie tylko kociego, bo myślę, że nieraz pewnie jakiś pijaczek tutaj lokalny
odda mocz gdzieś w zakamarkach tych podwórek, tych klatek schodowych. No i to wszystko później tutaj gdzieś sobie wsiąka w te podłogi, w te ściany. Nikt tego przecież nie będzie sprzątał. W jakim języku można dogadać się w Gruzji? No, zakładam, że akurat nie znasz gruzińskiego, tak samo jak ja. Gruzja ma w ogóle swoją własną czcionkę, swój własny alfabet, stąd ciężko jest to jakkolwiek rozczytać, ale na szczęście większość tutaj menu w restauracjach, większość napisów w mieście jest dwujęzyczna. I oprócz czcionki gruzińskiej mamy też te napisy w języku angielskim, a często też w rosyjskim. Jeżeli chodzi o znajomość języków obcych u mieszkańców, tak z angielskim jest tutaj ciężko. Oczywiście w sieciowych knajpach zachodnich marek ktoś zawsze będzie znał angielski, ale ogólnie wszędzie dogadamy się po rosyjsku. Osoby młode znają angielski, aczkolwiek jeżeli chcecie się dogadać na przykład na bazarze z jakąś babuszką, która sprzedaje sery lub w lokalnej piekarni, tak wymagana będzie podstawowa znajomość języka rosyjskiego. Aczkolwiek nawet jeżeli nie znacie żadnego języka obcego, tak spokojnie można się tutaj dogadać po polsku. Grigoryj w Czterech Pancernych dogadywał się jakoś z resztą załogi. Tak samo my bez problemu dogadamy się z Gruzinami bez znajomości jakiegokolwiek innego języka. Wystarczy mały stakańczyk czaczy albo kieliszek lokalnego wina i gwarantuję, że znajdziecie z nimi wspólny język. Podwórka Starego Miasta tworzą niesamowity klimat. Można sobie do wielu takich miejsc wejść. To wygląda jakby było opuszczone, jakby tutaj nikt nie mieszkał, ale tutaj wszędzie mieszkają ludzie. Aż dziwne, że to się nie zawala. Dziwię się, że niektóre z tych budynków jeszcze w ogóle stoją. To, co tutaj widać, przeczy w ogóle prawom fizyki, prawom grawitacji. To się powinno dawno zawalić, ale jakoś popodpierali i stoi. Ludzie tutaj w środku mieszkają, pewnie są jakieś czasem katastrofy budowlane, no bo nie wierzę, że takie kamienice nie ulegają zawaleniu. Wiele z tych domów wygląda jak po jakimś trzęsieniu ziemi. Są one popękane, no niektóre są już wzmocnione. Wydaje się, jakby miały się za chwilę zawalić, ale się nie walą. To wszystko jest jakoś podpierane i sobie tutaj stoi. Widać, że nikt też tutaj chyba nie panuje nad układem urbanistycznym, bo każdy sobie dokleja do tych kamienic jakieś swoje przybudówki, krużganki i tak dalej. I to wszystko tworzy taki konglomerat. Nawet nie potrafię tego nazwać. Przejścia, balkony pomiędzy, łączniki, które spinają dwie kamienice z sobą. Tam na górze wszędzie krążą też koty. Są nawet klimatyzatory w niektórych tego typu mieszkaniach. No i wszędzie suszy się pranie. W ścianie tego domu ktoś zrobił dziurę i można normalnie zajrzeć do czyjejś chałupy. Niezłe jaja. Tutaj kolejna dziura. Można zajrzeć do czyjegoś domu. Zobaczcie, tutaj była toaleta. Tam jest czyjś dom, jakieś kanapy, łóżko. Także jak ktoś przychodzi tutaj za potrzebą, chyba musi jakąś zasłonę zasłaniać. Spróbujemy wejść do jednej z kamienic. Te schody bardzo się ruszają, telepią. Wydaje się, jakby się za chwilę miały zawalić, ale to wszystko działa. Tego typu kamienice, domy nie są opuszczone. Oczywiście jest tutaj mnóstwo pustostanów, ale w większości tych miejsc mieszkają ludzie, stąd zwiedzając sobie tego typu kamienice, trzeba szanować też ich prywatność, żeby nie wchodzić do czyjegoś mieszkania. To wygląda jak korytarz u Kiepskich. Mniej więcej podobna budowa, pewnie gdzieś jest wspólna toaleta na korytarzu. No i spójrzcie na te schody, tutaj wszystko odpada. Mam nadzieję, że to się nie zawali akurat teraz, kiedy my tu wchodzimy. Ale to wszystko się rusza i skrzypi. Wydaje mi się, jakbyśmy się cofnęli w czasie. Ściany są popękane. No ale tu są wszędzie liczniki, one pracują, czyli tutaj ktoś mieszka. No zobaczcie, jaka jest ta podłoga w ogóle krzywa. Tutaj stoi nawet fortepian. No, kiedyś mieszkali tu pewnie bogaci, kupcy, handlarze, a dzisiaj są to mieszkania zamieszkałe raczej przez te biedniejsze warstwy
aczkolwiek teren pewnie jest warty sporo, no bo jest to samo centrum miasta. Takiego klimatu nie ma żadna inna stolica. Tutaj jest strażnik domu, pilnuje, żeby nie zalęgły się jakieś szczury. O, i już wskakuje do nas. Ktoś tutaj kotom wystawia jedzenie. O, to jest czyjaś łazienka, ewidentnie. Dziwnie chodzić po tym miejscu, no ale no niektóre drzwi są nowe, jak widać. I ludzie tutaj normalnie żyją, mieszkają. Taki troszkę krajobraz jak z horroru, no ale tak wygląda stolica najtańszego ponoć kraju w Europie. Tak jak sądziłem, niektóre z kamienic już się pozawalały, no i pewnie w takich wypadkach też czasem giną ludzie. Widać, że nie ma tutaj nadzoru budowlanego, nikt się tym nie interesuje, chyba aż do momentu, kiedy taki dom się po prostu zawali. Tutaj każde podwórko to istne dzieło sztuki. No i można mówić, że to brzydkie miasto, bardzo brzydkie można nawet rzec, ale mnie się coś takiego podoba. To jest naturalne, to jest prawdziwe, nie ma tutaj żadnej sztuczności. Autobusy są nowoczesne i nie mają już nic wspólnego z postsowieckim klimatem. Mało tego, w autobusie są nawet gniazda do ładowania smartfonów. Na szczęście w autobusie wszystkie stacje wyświetlają się zarówno w języku gruzińskim, jak i angielskim. Stąd bez problemu wiemy, gdzie wysiąść. Dodatkowo jest jeszcze mapa, która pokazuje pozycję autobusu w czasie rzeczywistym. W mieście są dwie linie metra. Możemy się przemieścić nimi dość szybko pomiędzy głównymi dzielnicami miasta. Co ciekawe, te stacje są urządzone w takim typowo sowieckim stylu. Warto więc wysiąść na kilku i zobaczyć, jak to wszystko jest zrobione. A same wejścia do nich już przyprawiają gęsią skórkę. Podróżując komunikacją publiczną, zarówno metrem, jak i autobusami, wystarczy odbić swoją kartę Visa czy Mastercard na wejściu i to wszystko. Wagony metra przypominają te, którymi można było się jeszcze do niedawna przejechać w Warszawie. Koszty przejazdu są stałe, niezależnie od tego, ile stacji pokonamy podczas jednego takiego tripu, a wynosi on 1,5 lari, czyli 2 zł. Stąd możemy tutaj bardzo tanio i komfortowo podróżować po mieście. No i co ciekawe, w metrze są nawet porty USB, przez które możemy naładować swoje smartfony czy inne urządzenia. W tym mieście znajduje się też kilka stacji metra położonych najgłębiej w Europie. Nawet wyjeżdżając tymi ruchomymi schodami na górę, czuć już w uszach zmianę ciśnienia. Pokonujemy tutaj w ciągu minuty różnicę poziomów pewnie jakieś 100 metrów. Wszędzie w przestrzeni miejskiej, w różnych budynkach możemy spotkać psy, które sobie tutaj śpią. Podoba mi się, że nikt ich w ogóle nie przegania stąd. Już nawet na lotnisku było widać psy, które spały sobie normalnie na krzesełkach, na ławkach w terminalu. Podobnie jest w metrze. Mają tutaj cieplej, nie pada im na głowę. Stąd mogą sobie normalnie wypoczywać. Te wszystkie psy widać są zakolczykowane, czyli są wysterylizowane, nie będą się tutaj rozmnażać. Państwo więc dba o to, aby bezdomne zwierzęta nie rozmnażały się tutaj bez kontroli. Mają, zobaczcie, karmę nawet w metrze, wodę. No widać, że miejscowi szanują zarówno koty, jak i psy. I te wszystkie psy to są takie potężne psy pasterskie, które no, mogłyby spokojnie ugryźć, a nawet odgryźć rękę, ale są one wszystkie bardzo łagodne. Widać, że odwdzięczają się ludziom za okazaną im dobroć. Nawet psów na ulicy wcisnął się do takiej skrzyneczki. No ma tutaj pościelone swoją drogą, że mu tak wygodnie. Widać, że Gruzja inwestuje mocno w kryptowaluty. Tutaj na każdym kroku możemy zobaczyć takie bankomaty do wypłaty kasy z bitcoinów. Są też nawet maszyny, w których możemy sobie wyrobić kartę bitcoinową. Już na lotnisku witają nas tego typu urządzenia. Także kraj stawia na
cyfryzację i alternatywny obieg pieniądza. Zapewne powiązane jest to z wysoką przestępczością zorganizowaną, która działa na terenie całej Europy, w tym coraz śmielej w Polsce. No i jakoś te pieniądze muszą być transferowane bezpiecznie, więc pewnie używają do tego kryptowalut. Stolica Gruzji to nie tylko rozpadające się XIX-wieczne kamienice. Będą tutaj również mieli co robić fani architektury sowieckiej. W mieście możemy podziwiać mnóstwo budynków z epoki sowieckiego brutalizmu i szczerze mówiąc, nigdzie czegoś takiego nie widziałem. Niektóre bloki wyglądają, jakby wyprzedzały swoją epokę dziesięciolecia, a pamiętajmy, że zostały one zbudowane nawet grubo 50 lat temu. W latach 70. radzieccy projektanci postanowili zbudować nowoczesne miasto przyszłości, zawieszone nad wzgórzami Tbilisi. Zbudowano więc kilka bloków połączonych kładkami na wysokości kilkudziesięciu metrów, aby ułatwić mieszkańcom przemieszczanie się pomiędzy blokami bez konieczności schodzenia na dół. Ukończono jedynie kilka bloków tego typu, które miały być częścią dużego kompleksu mikrodzielnic. Można powiedzieć, że na ówczesne czasy mieszkania te były bardzo luksusowe, oferując lokatorom duże balkony i znacznie więcej przestrzeni niż w innych dzielnicach miasta. Ciekawostką w tych blokach są płatne windy. Tak, dokładnie. Aby wyjechać na górę, trzeba wrzucić monetę o równowartości 30 groszy. Ponoć czasem można tu jeszcze spotkać kobiety, które pilnują prawidłowego poboru opłat. Sama winda jest w 100% oryginalna i oferuje niesamowite wrażenia podczas przejazdu. Kiedy sunie się wolno do góry, telepiąc się na wszystkie strony, w tle słychać brzęk łańcucha, na którym jest ona zawieszona. O ile winda jest pewnie oryginalna z czasów, kiedy budowano te bloki, tak już pomosty widać, że są nowe, mają raptem kilka lat, pewnie stare już groziły zawaleniem. Zapewne tak wyglądały te mosty przed remontem. W kolejnych blokach zachowały się jeszcze oryginały. Te posłużą pewnie kolejne 10-20 lat, być może do pierwszego wypadku. No tutaj już robią się dziury normalnie, zobaczcie. Także tylko czekać, aż to się zawali, ktoś zginie i wtedy trzeba będzie zbudować dopiero nowy most. Tak wygląda gruzińskie blokowisko. I na 14 piętrze ktoś trzyma kota. Kot ma taką klateczkę i może sobie oglądać przez nią świat. Muszę przyznać, że w czasach ZSRR projektanci mieli naprawdę fantazję. Te blokowiska wyglądają jak w Prypeci, gdyby nie suszące się tutaj pranie i chodzący gdzieniegdzie ludzie. Można byłoby faktycznie pomyśleć, że to blokowisko zostało opuszczone w latach 80. Jednak jeżeli przyjrzymy się temu wszystkiemu z bliska, okazuje się, że tutaj normalnie żyją ludzie. Już któryś raz w mieście spotykam taką skrzyneczkę. Wygląda to jak mini kapliczka, a jest to skarbona na donacje dla miejscowej parafii, pewnie dla cerkwi tutejszej. Widać, że tutaj daje się dotacje nie tylko w kościele, a może w ogóle ludzie nie chcą chodzić do cerkwi, dlatego Kościół wyszedł do nich z taką inicjatywą. Gruzja aspiruje mocno do bycia w Unii Europejskiej, jednak widać, że standard życia odbiega tutaj mocno chociażby od tego, co mamy w Europie. Na każdym nawet przystanku można spotkać tego typu skrzynki na dotacje, na miejscowy kościół, ale spójrzcie na samochody, które stoją pod tymi blokami. No te bloki wyglądają w większości, jakby się miały zaraz zawalić, jakby mieszkali w nich bardzo biedni ludzie, ale niektóre fury kosztują tutaj po kilkaset tysięcy złotych. Po samochodach widać, że nie jest to wcale tak biedna społeczność, jak mogłoby się wydawać. Myślę, że jednak chodzi tu też o to, że głównym obiektem marzeń, westchnień takiego Gruzina jest porządna fura. No bo to, co masz w środku w mieszkaniu, to zobaczy niewielka liczba osób, o ile nie chcesz im tego pokazać, ale to jaką furą się wozisz, to będą widzieli wszyscy na mieście. No podobnie było w Polsce jakiś czas temu, kiedy to nawet na takich zawalających się chałupach na wsi, podpartych jakimiś drągami, zawsze musiała być satelita, a w środku co najmniej 50-calowy telewizor. Kupowany często za pożyczkę z prowidenta. Tutaj może być podobnie, aczkolwiek nie jest to tak, że te wszystkie bloki pamiętają jeszcze czasy Sowieckiego Sojuszu, bo są i
tego typu. Pomiędzy tymi starociami z wielkiej płyty wyrastają już też nowe wieżowce. Widać, że stolica Gruzji mocno się rozwija i te stare blokowiska będą sukcesywnie zastępowane nowoczesnymi obiektami. Za czasów Związku Radzieckiego władza dbała o to, aby pomiędzy tymi blokami były odpowiednio duże przestrzenie zielone, przestrzenie rekreacyjne, baseny, kinoteatry. To wszystko tutaj w większości jeszcze działa. Jest mnóstwo zieleni. Nie ma takiej wszechobecnej betonozy, jaka jest teraz na zachodzie Europy, gdzie te wszystkie parki zostały wyrżnięte i wybetonowane. Tutaj oprócz tych terenów zielonych pamiętających Związek Radziecki widzę, że tworzy się też nowe miejsca rekreacyjne, są place zabaw, miejsca, w których można sobie posiedzieć, nawet jakieś plenerowe siłownie, także no nie jest tak źle. No zależy od tego, w jakiej dzielnicy tutaj przyszłoby nam zamieszkać. Standard jest bardzo różny. Po samych samochodach widać, że kraj dość szybko się rozwija, społeczeństwo się bogaci. Jeszcze kilka lat temu pamiętam, że było tutaj mnóstwo Ład, starych Wołg, Żyguli, Moskwiczy. Dziś to jest bardzo rzadki widok, raczej są to wraki, które gdzieś tam stoją porzucone, ale już jeżdżących takich aut na ulicach stolicy Gruzji nie zobaczymy. Ცეკვას პირდება და მე შენთან ერთად ბრუნდები ჩიქამით სიმციმებს ხელით პება ძველი ეზოები მღერიან შუმად მეგობრები მოდიან იცინიან ამ ქალაქში არ მეყოფა დრო ერთი ღლუპი და გული მიჩქარდება ერთი W godzinach szczytu na metrze są tłumy i pierwszy raz widzę takie rozwiązanie. Zobaczcie, ruch lewo i prawostronny rozdzielają tacy ochroniarze, którzy stoją wzdłuż tunelu metra, wzdłuż peronów i pilnują, żeby ludzie się nie tłoczyli i każdy szedł w swoim kierunku. A mogli postawić po prostu płotek, ale nie. Widać, że dbają o miejsca pracy i dzięki temu ludzie mają jakieś zajęcie. Widać, że Europa już dociera do Gruzji. Na każdym kroku mamy sklepy Spar. Opanowały one tutejszy krajobraz. Są tak liczne jak w Polsce żabka. Gdzieniegdzie możemy już nawet spotkać flagi unijne. Śpieszą się do tej Europy skuszeni wizjami dopłat, różnych dotacji itd., ale chyba nie zdają sobie sprawy, że wtedy będą musieli segregować śmieci, będą mieli przytwierdzane zakrętki do butelek, butelkomaty, zniknie indywidualne rolnictwo i już te babuszki nie będą mogły tutaj sprzedawać na ulicy swoich serów, mleka, śmietany, masła. To wszystko zostanie zlikwidowane przez unijną biurokrację. No i zniknie pewnie ten swojski krajobraz niestety. Więc śpieszcie się odwiedzać Gruzję, dopóki nie należy jeszcze do Unii Europejskiej, bo faktycznie możemy się tutaj poczuć jak na innym kontynencie. Na zachód słońca wybieramy się pod pomnik Matki Gruzji. Aby tam w ogóle dotrzeć, trzeba pokonać kilkaset schodów. Po drodze na szczęście możemy kupić sobie świeże soki, a może nawet i kaczkę. Tbilisi położone jest pomiędzy wzgórzami, stąd na pewno jest to jedna z lepiej położonych stolic europejskich. Dzięki walorom krajobrazowym jest tutaj mnóstwo kanionów, wodospadów, wąwozów czy wzgórz, na które możemy wyjechać chociażby kolejką linową, jeżeli nie mamy siły w nogach.
Warto wybrać się więc chociażby na jeden z punktów widokowych, z którego będziemy mieć piękny widok na całe miasto, bo centrum położone jest wzdłuż rzeki o nazwie Kura. Po gruzińsku nazywa się to nieco inaczej, ale Europejczycy, nie mogąc wymówić tej nazwy, zaczęli ją nazywać po prostu Kura. Ta rzeka przecina całe miasto i widać ją doskonale z każdego wzgórza, które je otacza. I to właśnie wzdłuż tej rzeki toczy się życie towarzysko-rozrywkowe. My zamiast wyjeżdżać kolejką wybieramy się na piechotę na szczyt góry, na którym znajduje się pomnik Matki Gruzji. Ten pomnik widać już z daleka, podobny jest w sumie do tego w Kijowie, no bo stawiali, jakby go nie było, Sowieci. Droga na górę jest lekko wymagająca, ale warto się wybrać tędy chociażby w jedną stronę, dlatego że prowadzi ona przez dzielnicę Betlemi. Dzielnicę zabytkowych domów. Po drodze mijamy też kilka kościołów, ruin. Ogólnie bardzo fajny klimat. Idąc ścieżką pod górę pokonujemy mnóstwo schodów, pochylni, czasem jest stromo, ale widoki są po drodze przepiękne oraz zapachy, gdyż akurat mamy wiosnę, kwitną wisterię i mnóstwo kwiatów polnych. Tuż przy stacji kolejki linowej możemy zobaczyć ruiny twierdzy z IV wieku. Uważa się, że to właśnie tutaj zaczęły się początki państwowości Gruzji. To miejsce uznawane jest też za symbol oporu przeciwko najazdom różnych innych nacji, które chciały podbić te tereny na przestrzeni wieków. Na szczycie są też bardzo fajne knajpki widokowe. Można tu wypić piwo, wino z widokiem na całe centrum i rzekę Kura. Oczekiwanie na zachód słońca, którego dzisiaj nie będzie, bo jest zachmurzenie, umilają koty. I za chwilę powinna się już pojawić nocna panorama miasta. Nocą faktycznie widok stąd jest świetny, no i możemy sobie zdać sprawę, że nie jest to nowoczesna światowa stolica. Nie ma tutaj wieżowców, no jeżeli już, to w zasadzie są tylko dwa, ale trzeba przyznać, że ma swój klimat niepowtarzalny i niezwykły i przyciąga turystów z całego świata, bo słychać tutaj naprawdę różne języki. Jeżeli chcemy sobie zjechać wieczorem po zachodzie słońca na dół kolejką, tak, musimy odstać swoje w kolejce. Me bitria lepst bil karshi Zveli shuki da khalijini Erta tamma shoben gameps Shisachel swan bo pasu hop skucha Kapshi to the gemos da piks Ara persvedzeb rodzak Harsak marisi asheni Sicili Erti khlupida Deba ertigi milida gameu prolama zichteba bili soce kwavshentan saukete sohino chem stikashia oh bili soce kwavshentan dres khwela perichemia chemia saukete sohino modi saukete sohino kide Przy większości też lokali stoją naganiacze, którzy naganiają do stolików. No jeżeli chodzi o ceny, dania zaczynają się od 20 kilku lari za na przykład zupę, a jakieś takie danie typu stek z frytkami, no to musimy już wyłożyć co najmniej 50 lari. No, tanio nie jest, jak na niby najtańszą stolicę Europy, ale jest to też jedno z najdroższych miejsc w tym kraju. Tego typu miejsca mają zawsze bardzo mało wspólnego z autentyzmem. No być może zjemy tu autentyczną kuchnię, ale nawet jeżeli chodzi o piwo, tak królują tutaj browary importowane. Widać, że przyjeżdżają tutaj jacyś bogatsi Gruzini, ale w większości są to zagraniczni turyści z Rosji, Europy i tak dalej. Stąd jeżeli chcemy poczuć klimat prawdziwej Gruzji, to na pewno nie w takim miejscu i musimy poszukać czegoś w mniej komercyjnej okolicy. Gruzja to przede wszystkim też wina, które uchodzą za jedne z najlepszych na świecie i szczerze to ja się pod tym podpisuję obiema rękoma. Stare miasto nocą jest pięknie oświetlone, no tutaj od frontu ten obraz miasta serwowany turystom jest nieco cukierkowy. Można tutaj nawet zajść do koszernej restauracji, jak ktoś lubi. No ale ogólnie słychać wszędzie muzykę, są jakieś imprezy. No i tutaj z każdej strony ktoś będzie nas
namawiał, żeby wejść do akurat jego lokalu. Oprócz knajp gruzińskich jest tutaj też wiele restauracji arabskich, tureckich, nawet indyjskich. Widać, że rozgościli się tutaj zagraniczni przybysze. Jest ich coraz więcej, widać ich wszędzie. No może przyjeżdżają studiować jakąś inżynierię, a później zostają tutaj i zakładają różnego rodzaju knajpy. I takie miasto robi potężne wrażenie. No nie powiem. Można tutaj się zapatrzeć na te kolorowe knajpy i zapomnieć o tym, jak drogie są w nich potrawy i browary. W miejscach, które widzieliście przed chwilą, nie było lokalsów. No, może stanowili oni jakieś 10%, dlatego że one są stworzone typowo pod turystę zagranicznego, przez co ceny są zawyżone co najmniej razy 2 i miejscowi w takich miejscach się nie stołują, ani nie piją piwa czy wina. Stąd udamy się na poszukiwanie jakiejś lokalnej knajpy. No jak widzicie, scenografia jest tutaj rodem z horroru. Pałętając się nocą po tego typu uliczkach, można sobie zadać pytanie, czy jest tu bezpiecznie. Skoro oglądacie ten film, to znaczy, że nikt nie ukradł mi kamery ani innych rzeczy. No, Gruzini nie mają najlepszej opinii w Polsce, gdyż tworzą bardzo niebezpieczne mafie. Ale czy tutaj tego typu organizacje zajmują się takimi drobnostkami jak łupieniem pojedynczych turystów? No nie wiem. Oczywiście z racji tego, że nie żyje się w tym kraju wszystkim za dobrze, na pewno zdarzają się różnego rodzaju kradzieże i rozboje. Idąc w stronę Placu Wolności docieramy do Gudashvili Square, czy jakoś tak. To jeden z mniejszych rynków w starym Tbilisi. Tutaj jest bardziej kameralnie, nie ma tutaj też rzędów knajpek hipsterskich i modnych. Można sobie wejść do jednej z licznych piwnic. Jest tutaj dużo spokojniej, dużo bardziej autentycznie. No i przede wszystkim nikt tutaj nie nęka turystów. Wcześniej idąc tą uliczką pełną tych kolorowych knajpek, no ciężko było w ogóle się zatrzymać na chwilę, bo od razu 3 osoby trajkotały nad głową. Chodź do mojej knajpy, ugościmy cię, u mnie jest najlepsze jedzenie, najlepsza czacza, najlepsze piwo. A jedna z tych lasek miała tak napompowane usta, że aż nie mogła mówić. Chyba była świeżo po pompowaniu, normalnie jakby ją pszczoły pogryzły. Ta knajpa wygląda na bardziej lokalną i autentyczną. A więc jakie są ceny w miarę normalnej knajpie, nie pod typowego zagranicznego turystę? Tutaj pierogi chinkali kupujemy sobie na sztuki. Jeden kosztuje lari 70. Haczapuri, czyli tradycyjny placek, można powiedzieć taka pizza gruzińska z serem, może być ona też z mięsem. Tutaj akurat jest wersja wyłącznie serowa za 18. Są jeszcze różne inne wypieki gruzińskie, na przykład taki mały chlebek gruziński w kształcie łezki kosztuje tylko 2 lari. Pakiet jedzenia dla chyba kilku osób, tutaj różne mięsa grillowane, frytki, warzywa 75 lari, to jest najdroższa pozycja w tym menu. Gulasz jagnięcy kosztuje 20 lari, pieczony pstrąg kosztuje tylko 15 lari, pieczony ser kosztuje również 15. Mamy tutaj też pieczone grzyby nadziewane jakimś kremem i serem, też kosztują 15. Sałatki, bakłażany z kremem orzechowym kosztują około 10 lari za porcyjkę. Litr wina możemy sobie kupić tutaj już za 15 lari. No i to mi się podoba. Jeden kieliszek kosztuje 7. Czacza, czyli gruzińska wódka, no taki bimber można powiedzieć, pół litra, tylko 9 lari. No niesłychane. Flaszka wódki stolniczna 0,7 kosztuje tylko 40 lari. W restauracji zaznaczam. To jest taniej niż jeden drink w Warszawie. Litrowy Niemirow kosztuje 45 lari. Litrowa Finlandia już jest z importu, więc kosztuje aż 80. No ale to i tak jest chyba taniej niż w ogóle w sklepie w Polsce. Piwo kosztuje 4 lari z nalewaka, a piwo w butelce kosztuje 5. I co ciekawe, będąc dzisiaj w supermarkecie, to samo piwo kosztowało 5,50, czyli w knajpie jest taniej. Coca-Cola półlitrowa 3 lari. Tyle samo Sprite'y i tak dalej. Lemoniada jest droższa, lokalna, bo za 5, no wiadomo, cola to najgorszy syf. Jeżeli chcecie sobie wypić kawę, tak kosztuje tylko 3, tyle samo kosztuje herbata.
Ta knajpa ma taki bardziej lokalny, surowy wystrój. Jest tutaj kilku turystów, ale głównie są pijani lokalsi. Wino podano w takich oto dzbanuszkach. W ogóle obsługa tutaj jest jak w starych polskich filmach typu Miś. Takie wredne baby, które pracują za karę, no ale jedzenie widzę, że będzie dobre i jest przede wszystkim tanie. Można się tutaj poczuć jak w jakiejś komedii Barei trochę. No i jedzenie jest też świeże, widać, że to jest wszystko przygotowywane na świeżo. Jeśli chodzi o kuchnię gruzińską, tak wybór mamy tutaj przeogromny. Zadowoleni będą zarówno mięsożercy, jak i wegetarianie. My z racji tego, że nie jemy mięsa, wybraliśmy oczywiście kuchnię wegetariańską, czyli tradycyjny placek haczapuri. Nadziewany ten jest akurat serem, ale możemy sobie wybrać też wersje mięsne. Do tego zapiekany ser w takim naczyniu glinianym oraz bakłażany nadziewane kremem z orzechów włoskich. Oczywiście są one też przybrane pestkami owocu granata. Piwo również jest tutaj wszędzie bardzo tanie. Tutaj za półlitrowy kufelek płacę tylko 4 lari. No i wjechało danie główne, czyli cinkali, narodowe pierogi gruzińskie. Są one oczywiście inne niż te pierogi, które jemy w Polsce, czyli tak zwane ruskie. Tutaj w środku może znajdować się ser, mięso, grzyby albo jeszcze różne inne dodatki. Są też wersje na słodko, a la budyń gruziński. On jest posypany orzechami, jest tutaj też miód. No i finalnie zapłaciliśmy za tą kolację taniej niż za jedno danie 2 ulice dalej, na tej eleganckiej, turystycznej ulicy od komercyjnych turystów z zachodu. I tutaj w cenie jednego dania tam mamy kolację dla 2 osób i nie drewina. Kolejnego dnia udajemy się na drugą stronę rzeki, ale po drodze odwiedzimy jeszcze jedno bardzo ciekawe miejsce. Nowoczesnym symbolem Gruzji jest budynek Public Hall. Ten futurystyczny budynek tuż nad rzeką Kura przypomina mi jakieś grzyby, może pieczarki. Wyobraźcie sobie jeden budynek, w którym możesz załatwić wszelkie najważniejsze sprawy urzędowe. Zarejestrować firmę, załatwić sprawy podatkowe, wziąć ślub i załatwić mnóstwo innych rzeczy, związanych chociażby z wydaniem różnych dokumentów. Tutaj nawet pod tym budynkiem stoją osoby, które namawiają do pośrednictwa w różnych usługach, no bo wiadomo, że tutaj, żeby cokolwiek załatwić, musisz znać język gruziński, stąd nic w środku sami nie załatwimy. No niestety w środku jest zakaz filmowania i tam stoi ochroniarz. Tutaj nawet panie rozdają wizytówki i można sobie od ręki wziąć ślub w Gruzji. Więc jeżeli ktoś sobie tutaj przyjedzie, pozna Gruzinkę, tak może się od razu ożenić. A jeżeli nie możecie sobie znaleźć gruzińskiej żony, tutaj żona też się znajdzie za pieniądze, nie ma problemu. Możemy sobie wynająć żonę gruzińską. Tutaj siedzi nawet pop, który zbiera pieniądze. Niestety nie zezwolono mi filmować w środku, ale udało mi się w internecie znaleźć kilka ujęć z wnętrza tego budynku. Jako Polska to moglibyśmy w tym przykładzie ściągnąć to rozwiązanie od Gruzinów, bo to jest taki super urząd. Wyobraźcie sobie miejsce, w którym od ręki, naprawdę od ręki załatwicie wszystkie sprawy. Aż przypatrywałem się tutaj dłuższą chwilę, bo nie wierzyłem, że to tak działa. Tutaj nie ma latania od okienka do okienka, zbierania pieczątek, papierków i tak dalej. Ludzie faktycznie rejestrują firmę w ciągu kilku minut, jest tylko jeden dokument. Paszport można sobie tutaj wyrobić w ciągu jednego dnia, nie musimy czekać miesiąca, tak jak w Polsce. Załatwimy sobie tutaj wszelkie sprawy związane z dokumentami, wydaniem prawa jazdy, paszportu, aktu urodzenia i wszystkich innych papierów, jakie możesz w życiu potrzebować. Cudzoziemcy mogą sobie tutaj zalegalizować pobyt, wziąć ślub. Wszędzie stoją też doradcy, którzy powiedzą, co masz zrobić, jeżeli nie wiesz, jak się poruszać w tym biurokratycznym gąszczu.
To jest taki urząd przyszłości. Nie spodziewałem się, że w Gruzji, kraju, który dopiero aspiruje do bycia częścią Europy, są już takie rozwiązania. Ale myślę, że gdyby weszli już do tej Unii, Bruksela nie pozwoliłaby na takie łatwe, szybkie i proste rozwiązania. To by musiało zostać wtedy rozwleczone w czasie. Budynek parlamentu wygląda na jakiś opuszczony i nieużywany. Wszystko tutaj porasta już trawa. Jest pusto, nie ma zupełnie nikogo. A po drugiej stronie drogi już mamy tego typu budowle. Aczkolwiek kilka budynków jest tutaj nowych, takich można powiedzieć reprezentacyjnych, tak jak ten, który ma bardzo ciekawe zdobione balkony. Taki nieco bajkowy, ale jak już pójdziemy troszkę dalej, tak mamy znowu zawaliska ze starej części miasta. Te domy też zdają się przeczyć prawom fizyki. No ten ewidentnie powinien się zawalić, ale się nie wali. Lokalny sklepik, jeszcze tutaj tego typu przybytki się widać utrzymują, no ale ten dom, pomimo że wygląda jakby się miał za chwilę zawalić, widać, że jest normalnie zamieszkały. Ktoś tutaj wstawił plastikowe okna i normalnie mieszka. Oj, współczuję wracać po pijanemu tymi krzywymi schodami. To miasto jest miastem potężnych kontrastów. No, tak duże widziałem chyba tylko w Indiach, gdzie bogactwo sąsiaduje, no może nie tyle co z jakąś tam skrajną biedą, ale z inną epoką. No tak to można nazwać. W Tbilisi możemy zobaczyć mnóstwo różnego rodzaju świątyń, kościołów, ale jeden widać z każdego punktu miasta. To kościół Świętej Trójcy. Najważniejsza świątynia w Gruzji, no i chyba też największa. Z daleka robi wrażenie, ale z bliska dopiero widać, jak to jest potężny obiekt. Jednak budynek ten wcale nie jest stary. Jego budowa została ukończona dopiero w 2004 roku i jest to trzecia co do wielkości prawosławna katedra na świecie. Została ona wzniesiona w celu upamiętnienia 1500-lecia autofekalii kościoła gruzińskiego i z okazji 2000 lat chrześcijaństwa. Kompleks zawiera 9 kaplic, w tym 5 podziemnych oraz rezydencję patriarchy Katolikasa, czyli głowy kościoła gruzińskiego. Do tego mamy tu jeszcze seminarium, akademię teologiczną i mnóstwo różnych altanek, dróg krzyżowych i miejsc, w których można się pomodlić. Okolice gruzińskich świątyń są pełne osób mniej lub bardziej nachalnie proszących o pieniądze. I tak dziś jest ich tutaj dziwnie mało, bo pamiętam, kiedy byłem tutaj po raz ostatni, kilka lat temu, były tutaj osoby na łóżkach szpitalnych pod kroplówką i tak sobie leżały tutaj pod wejściem, wyciągając rękę po drobne lari. No, to jest taka specyfika Gruzji, tak jak mówiłem wcześniej, jest tutaj dość duże rozwarstwienie społeczne, dość duży kontrast pomiędzy tymi bogaczami a zwykłym ludem. Stąd jest tutaj dużo osób, którym nie wystarcza do pierwszego, a gruzińskie emerytury to zaledwie 300-400 lari na miesiąc. Jak z zewnątrz świątynia wydawała się olbrzymia, tak tutaj już jak wejdziemy do środka, wcale taka duża nie jest. Ale jeżeli spojrzymy do góry, to jest naprawdę wysoko. W mieście jest mnóstwo głodnych kotów, do nakarmienia wszystkich nie nakarmimy, ale przynajmniej część. Ten tak czekał przy tej misce pod sklepem. Koty tutaj psów się nie boją, pies dostał strzała i już do miski nie podchodzi. Symbolem Gruzji jest woda Borżomi. Pochodzi ona z górskiej wioski o tej samej dokładnie nazwie. Tak jak w Polsce niby mamy wodę mineralną, tak naprawdę, jeżeli chcecie wypić wodę mineralną, musicie sobie kupić tego typu wodę. Ona również jest dostępna w Polsce, ale jest bardzo droga. Tutaj też jest to najdroższa woda, ale naprawdę warto. Jeżeli ktoś lubi wodę mineralną, tak powinien to wypić. Pomaga zwłaszcza na kaca po ciężkiej nocy. No i możemy ją dostać jeszcze dodatkowo w kilku wersjach smakowych. Na Starym Mieście możemy też spotkać stragany, takie małe bazary. Można tutaj kupić różne artykuły gospodarstwa domowego, no i przede wszystkim świeże warzywa i owoce. Tutaj mamy piekarnię, gdzie wypiekane są na bieżąco chleby. Zobaczcie, w takim piecu
olbrzymim glinianym i od razu taki chleb ląduje tutaj na półce, świeżutki, a kosztuje on tylko 1,4 lari, czyli niecałe 2 zł za taki potężny chleb wypiekany na świeżo. Olbrzymie bułki możemy sobie kupić tutaj już od 3 lari za sztukę, ale jest to naprawdę duże. Taką jedną można się najeść, to nie jest bułeczka z Biedronki. Mamy tutaj do wyboru i z mięsem, i z serem, i z warzywami. Tutaj gotowe kanapki po 3,5 lari za sztukę. A tutaj taki deser, czy taka szarlotka, 2 lari za olbrzymi kawał, który by w Polsce kosztował pewnie ze 40 zł. Można kupić sobie też parówkę w bułce za 2 lari. Jeżeli nie zamierzamy chodzić po knajpach, tak faktycznie można się tutaj wyżywić naprawdę bardzo tanio. We wszystkich turystycznych punktach stoją busy, samochody osobowe, no i kierowcy, którzy będą namawiać przychodzących turystów do skorzystania z wycieczek. I w ten sposób możemy sobie dojechać do każdego ciekawego miejsca w Gruzji. Jeżeli ktoś boi się wynajmować auta lub nie chce podróżować komunikacją publiczną, może sobie skorzystać z tego typu ofert. Można pojechać sobie stąd nawet na wycieczkę do Armenii za jedyne 250 lari. W wielu miejscach domy są ułożone w stylu kaskadowym, no i w zasadzie ciężko jest chyba administrować tego typu stolicą. Tutaj nie da się poprowadzić dróg tam, gdzie byśmy sobie tego życzyli, bo wszędzie są jakieś góry, kaniony. Stare miasto było kiedyś otoczone murami, dziś zostało z nich niewiele, ale w kilku miejscach zachowały się fragmenty starego muru obronnego, który otaczał twierdzę, jak i stare miasto po obu stronach rzeki. Można też wybrać się do jednej z wielu restauracji położonej na dachu z widokiem na całą dolinę rzeki oraz panoramę miasta. Kolejnym ciekawym punktem widokowym jest taras przy pomniku króla Łachanga I. Piękny widok na rzekę, na kolejkę linową. Można też wybrać się na rejsy po rzece, no ale dzisiaj woda jest bardzo wzburzona. No, mamy okres wiosenny, więc pewnie woda spływa z gór, stąd jest koloru brunatnego. No, widać, że to płynie bardziej takie błoto. Prąd jest bardzo silny, ale łodzie pływają. Niektóre ledwo dają radę, ale jakoś wożą tutaj turystów przez te kaniony. Jest stąd też świetny widok na górującą nad miastem fortecę. No ale obecnie, jako że jest ona w remoncie, wszystkie mury są pokryte rusztowaniami. Przy pomniku warto też wstąpić do kościoła z XIII wieku. Nazywa się to Meteci. Widać, że ta świątynia jest bardzo stara, no i ogólnie w środku panuje tutaj już bardziej mistyczny klimat niż w tej potężnej, reprezentacyjnej świątyni. Z przykościelnych ogrodów mamy też piękny widok na dolinę rzeki. Tutaj widać, że te niektóre domy stoją dosłownie na urwisku. No swoją drogą ci ludzie muszą mieć bardzo fajne widoki ze swoich okien czy balkonów w Placu Europejski. Takie drzewo, no bajkowe drzewo, zrobione całkowicie z metalu. Użyto tutaj, widzę, części starych pieców, jakichś kranów, rur. Dźwiczki od pieca z 1938 roku. Ciężko się tędy przychodzi, bo też ciągle ktoś się czepia, proponuje coś, a to wycieczki łodzią, a to wycieczki za miasto, a to zdjęcie z małpą. Przy wejściu na most można sobie nawet zrobić zdjęcie z pawiem. Nie wiem, jak oni te pawie tu tak zanęcili, że one siedzą tak grzecznie na tych barierkach. Dziś ruch pieszy na moście również blokują śpiące psy. One są bardzo łagodne, pomimo że są potężne. W ogóle tutaj nikogo nie zaczepiają, nie szczekają. I co zrozumiałe, Most Wolności jest oczywiście jedną z największych atrakcji stolicy, no symbolem ogólnie Gruzji. Stąd przyciąga tutaj tłumy turystów za dnia, którzy robią sobie zdjęcia. Obraz stolicy Gruzji zależy od tego, co konkretnie zobaczymy. Jeżeli przyjedziemy tutaj z wycieczką i pokażą nam tylko te reprezentacyjne dzielnice, taką jak ta, tak możemy być wtedy pewni, że ten kraj jest faktycznie nowoczesny do przodu, ale wystarczy zapuścić się kilka ulic dalej albo pojechać na poradzieckie blokowiska, aby zobaczyć zupełnie inny obraz tego miasta. Czy stolica Gruzji faktycznie jest taka tania, jak ją malują? Moim zdaniem tak, ale pod pewnymi warunkami. Jeżeli myślisz, że będziesz się tutaj lansować, gogusiować i robić zdjęcia w luksusowych lokalizacjach, tak nic z tych rzeczy. Takie luksusowe scenerie są naprawdę w mniejszości, a jeżeli chcemy chociażby odżywiać się tutaj w restauracjach na takim samym poziomie jak w Warszawie, tak ceny
będą bardzo podobne. Ale jeżeli nie zależy nam na wysokim standardzie, na instagramowych zdjęciach, tak, faktycznie może być 3-krotnie, a nawet 4-krotnie taniej niż w stolicy Polski. Jeżeli nie zależy Wam na ekskluzywnych apartamentach, na restauracjach z gwiazdką Michelin, tak, Gruzja faktycznie będzie bardzo tania. Jak dla mnie ten klimat jest naprawdę świetny. Jeżeli ktoś szuka czegoś autentycznego, nieskażonego masową komercją i turystyką, miejsc, które nie są wydmuszką na pokaz pod turystę, tak, stolica Gruzji będzie idealnym wyborem na city break, czy w ogóle nawet dłuższy pobyt. Ludzie są tutaj bardzo przyjaźni, gościnni, no i miło nastawieni wobec Polaków. Jeżeli nie będziemy chodzić po knajpach przeznaczonych typowo dla turystów, po knajpach sieci zachodnich, tak będzie naprawdę bardzo tanio. I szczerze, chyba nigdzie, w żadnym innym mieście na świecie nie widziałem tak taniej wódki, piwa czy wina w knajpach. Tutaj litr wina kosztuje mniej niż jedno piwo w Polsce. Flaszkę wódki w knajpie wypijemy w cenie małpki z polskiej Żabki. Jednak kultura picia w Gruzji widać, że jest na bardzo wysokim poziomie. Pomimo, że oni piją tutaj, widzę, bardzo dużo od rana do wieczora, tak, jest kultura i spokój. W knajpie nikt się nie awanturuje, nie krzyczy, nie śpiewa. Kiedy zbliża się godzina zamknięcia, wszyscy wychodzą grzecznie i nie musi bufetowa nikogo wyganiać. No pewne miejsca wyglądają trochę jak z filmów Barei, obsługa jest niemiła i niekulturalna, ale to tylko według mnie dodaje dodatkowego smaczku temu miejscu. A te kamienice, które się rozsypują i przeczą wszelkim prawom grawitacji, teoretycznie powinny się już dawno zawalić, budują niesamowity klimat. Często możemy się przespać w takim miejscu. Wiele tych kamienic ma w piwnicach albo na poddaszach bardzo ciekawe knajpy, w których możemy coś wypić, zjeść. To wszystko oczywiście tak grozi katastrofą budowlaną, ale ma swój niepowtarzalny klimat. Więc jeżeli szukasz taniego miejsca niedaleko od Polski na spędzenie weekendu, tygodnia czy nawet miesiąca, bo Polacy mogą w tym kraju zostać tyle, ile tylko chcą, na ile będą mieć ochotę i na ile starczy im pieniędzy. Tak, stolica Gruzji, Tbilisi, będzie chyba najlepszym wyborem. Zwiedziłem większość stolic Europy i ta jest zupełnie inna niż wszystko, co do tej pory widziałem. Tbilisi ma niepowtarzalny i zupełnie inny klimat niż jakiekolwiek inne duże miasta Europy. I być może nawet taki Mińsk na Białorusi wygląda bogaciej i bardziej luksusowo, ale stolica Gruzji ma klimat, którego nie podrobi żadne inne państwo. Przespać można się tutaj również bardzo tanio, ale pamiętaj, że trzeba będzie obniżyć swój poziom komfortu. Jeżeli chcesz luksusowego hotelu, takiego jaki dostaniesz w Warszawie za 500 zł, tak tutaj również trzeba będzie wydać podobną kwotę. Ale jeżeli nie masz wygórowanych wymagań, tak można się tutaj przespać naprawdę za grosze. Bo pokój w centrum w standardzie Sowieckiego Sojuza możemy wynająć już za 50 zł. Oczywiście rozumiem, że nie każdemu takie warunki będą odpowiadać, ale jeżeli lubisz taką sowiecką nutę nostalgii, będziesz tutaj w niebo wzięty. Również miłośnicy kotów będą zachwyceni, gdyż koty są tutaj wszędzie, na każdym kroku i można je głaskać do woli. One się nie boją. Warto mieć zawsze w kieszeni czy w plecaku jakąś karmę dla kotów, bo naprawdę wychodzą one ze wszystkich zakamarków, są bardzo przyjazne, dają się głaskać, no i często są też bardzo głodne. Po mieście jest też oczywiście mnóstwo psów, ale te już są dużo większe i potrzebują dużo większej porcji jedzenia. Serdecznie, szczerze polecam wizytę w tym miejscu i zapraszam do podzielenia się wrażeniami w komentarzach. Jeżeli byliście już może w tym mieście, możecie napisać, czy Wam się to w ogóle podobało, a być może nigdy tutaj nie chcecie wrócić. Chętnie poczytam i skonfrontuję to z moimi doświadczeniami. Ten film otwiera nową serię na tym kanale, tak zwanych city breaków, czyli miast, do których możemy dolecieć
w niecałe 4 godziny z Polski bezpośrednio i zostać tutaj chociażby na jeden weekend. Jest to super opcja dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na dłuższy urlop, lubią takie króciutkie wypady na weekend po pracy. My oczywiście widzimy się w kolejnych filmach. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę dla zasięgu. Do zobaczenia, cześć. Zdrowia.